Cześć! Na imię mam Ania. Od wielu lat szyję torebki pod marką Papaya Sim. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania filmiku oraz subskrybowania mojego kanału, a także obserwowania moich kanałów na social mediach. Ostatnio miałam przyjemność testować najnowszy wykrój CJ Creative World, torebkę Gia Clutch. Jest to niewielka torebeczka, którą możemy wystylizować w zależności od użytych materiałów na bardziej koktajlową, jak również najbardziej casualową. To jest akurat w wersji takiej bardzo codziennej, ale możemy się pokusić o jakieś bardziej błyszczące tkaniny, jakieś fakturowane ekoskóry, to wtedy nabierze bardziej takiego eleganckiego wyglądu. Jeśli chcielibyście uszyć tą torebkę ze mną, to zapraszam. Ok, to zaczynamy. Przygotowałam już tkaninę zewnętrzną, część zewnętrzną. W moim przypadku jest to tkanina tapicerska. Została podklejona dekofilem light. Można też wykorzystać na przykład kamelę czy sztywnik krawiecki. Od wewnątrz część wewnętrzna będzie się składała z dwóch części, będzie trzeba to zszyć. I w moim przypadku wykorzystałam również tą samą tkaninę tapicerską plus poliester wodoodporny. Będziemy teraz zszywać tą część, która znajduje się wewnątrz. Musimy zrobić znaczniki. Na tym etapie możemy też wszyć naszą metkę. Ja wszyję ją w tym miejscu. Patrzę, gdzie jest znacznik. Będziemy ją wszywać. Najpierw tak po prostu na zasadzie wstępnego przymocowania, żeby nam nigdzie nie uciekło. I teraz łączymy środki. I szyjemy na 7 mm. Długość ściegu 3,7. Tak mamy przygotowane. I teraz warto zrobić przyszycie z tej strony. Tak gdzieś w odległości około 2-3 mm od krawędzi. Mamy gotowe i teraz trzeba przykleić usztywnienie. I teraz pozostaje nam sklejenie krawędzi przy użyciu kleju. Ja wykorzystam Renia Colle de Cologne. Jest to niemiecki klej, używany na przykład przez szewców. Niestety jest bardzo, nawet przez zamknięte opakowanie czuć, ma bardzo intensywny zapach. Może powodować alergię i po prostu wiele nieprzyjemnych rzeczy, więc najlepiej takie klejenie wykonywać w wentylowanym pomieszczeniu albo w ogóle gdzieś na zewnątrz. W międzyczasie chciałabym Wam też pokazać drugą wersję G.
tutaj autorka wykroju proponuje nam odwrotne wykorzystanie elementów, czyli jako wierzchnia część panel składający się z dwóch części, a wewnątrz jednoelementowa część. I tak tutaj w tej części, w gili numer 2, autorka proponuje nam dodanie w tym miejscu kokardy. Zaznaczyłam już tutaj miejsce cięcia. Kokarda składa się z dwóch elementów, z dużego prostokąta i z małego. Główna część kokardy to ta dłuższa część, duży prostokąt. Zszywamy ją w tym miejscu, zostawiając w środku pęknięcie, które będzie nam później potrzebne do wywrócenia kokardy. Można sobie pospinać, można też od razu, jeżeli ktoś ma wprawę, to można od razu szyć. Po zszyciu tego panelu zaznaczamy sobie środki na przeciwległej krawędzi z jednej strony, z drugiej strony i w tym momencie łączymy nasze znaczniki z przeszyciem. Teraz warto sobie to pospinać. Jak mamy spięte, szyjemy z obu stron. Gdy mamy zszyte, obcinamy narożniki. I przewlekamy na drugą stronę, na prawą stronę. I teraz formujemy rogi kokardy. Po uformowaniu trzeba to tak, już sobie tam trzeba to elegancko ułożyć, tak aby nam pasowało i zszyć, żeby kokarda utrzymała się w tym kształcie. Później przygotowujemy taśmę, która będzie mocowała kokardę. Ja sobie po prostu zaznaczyłam środek i można to albo skleić i wtedy będziemy mieli gładką taśmę, albo podszyć tak jak ja chcę to zrobić. Po prostu pamiętając, żeby to złożyć do środka. Mamy gotową taśmę i w momencie jak kokarda będzie zszyta, to taśma będzie umieszczona w tym miejscu. Mam już zamocowaną w tym miejscu kokardę, gotową taśmę, która będzie zasłaniała nam to łączenie i mocowała do panelu głównego. Tutaj już na panelu zaznaczyłam zgodnie z instrukcją
w którym miejscu będę wykonywać nacięcia potrzebne do mocowania kokardy. Tak orientacyjnie sprawdzę, czy nie są za szerokie, żeby później nam dziura nie została, ale jest ok. Można sobie to naciąć troszeczkę, dziurkę sobie zrobić. Generalnie trzeba się postarać to w miarę elegancko zrobić. W miarę równo. To jest rzecz, która będzie widoczna na zewnątrz. Warto się zastanowić, czy mocowania nie zrobić po podklejeniu krawędzi. No ale to już zależy od Was, bo może będzie wtedy wygodniej podklejać, mając płaski tył. Mając dziurki, wprowadzamy naszą taśmę z jednej strony. Kokarda i z drugiej strony. No i jest wstępnie zamocowane. I teraz mamy do wyboru albo po prostu podkleić z obu stron, albo zaczepić to nitami. I to już jest kwestia wyboru. W ten sposób później będzie ta torba się prezentowała. Chwilowo musiałam się przenieść do warsztatu taty. Niestety zapach tego kleju jest na tyle nieprzyjemny, że nie da się tego robić w domu. Wygodne jest to, że klej posiada od razu pędzelek. A mamy za zadanie podkleić wszystkie krawędzie, więc smarujemy klejem. No niestety pędzel jest dosyć duży. Nie do końca jest to wygodne na tak małej powierzchni. Natomiast jak będziemy sklejać ze sobą obie części, przód, ten front i wnętrze torby, no wtedy na pewno będzie wygodniej. O, zapach jest naprawdę nieprzyjemny. Dobra, mamy przygotowane. Zakręcam szczelnie, bo brak słów. Po krótkiej chwili, gdy to trochę przeschnie, zawijamy te krawędzie do wewnątrz, do miejsca spotkania się z naszym sztywnikiem, z naszym usztywnieniem. Zapomniałam wspomnieć, że wcześniej wszystkie zaokrąglone... O, muszę odwrócić karton, bo się trochę od kleju ubrudziło. Szkoda, żeby coś się stało z naszą tkaniną. Zapomniałam wcześniej dodać, że w tych miejscach ponacinałam takie małe trójkąciki, aby ułatwiło nam to zawijanie. Klej jest naprawdę na ten moment bardzo fajnie się sprawdza, szybko wiąże, niemalże od razu.
Na sam koniec zostawiłam sobie dół. I teraz tutaj utworzy nam się taki trójkącik. Musimy ładnie wypracować, żeby był kąt prosty. Coś takiego. W ten sposób. Nie wiem, czy dobrze widać w tym momencie. Później to obetniemy, trójkącik. Tak samo robimy z drugiej strony. Zaprasowujemy jeszcze, żeby wszystko było dobrze przyklejone, równo. Obcinamy tutaj trójkąciki, możemy jeszcze docisnąć. Piękny narożnik nam się zrobił. Mam nadzieję, że kamera to uchwyciła. Z drugiej strony to samo. I mamy gotowy front. Taki sam proces przeprowadzamy z drugą częścią. Obie części już mamy przygotowane. W międzyczasie naniosłam też oznaczenia, w których miejscach przypiąć, zamocować zapięcie magnetyczne. I tak na tej frontowej części zaznaczamy tutaj na dole, ponieważ te zapięcia będą tutaj z tej strony, żeńskie zapięcia. Natomiast to jest wewnętrzna część torebki i w tych miejscach będziemy montować męskie części zapięcia magnetycznego. Tutaj zaznaczyłam. Ok, to może zaczniemy od tego. Na tej mieliśmy żeńskie. Ok. Zaznaczam sobie mniej więcej. Po obu stronach naszego oznaczenia odciskam wąsy i wtedy delikatnie, tak żeby nie przeciąć, można to w ten sposób po prostu i mamy już dziurkę. Jeden element. Drugi element. Dla zabezpieczenia można włożyć pod spód jakieś kawałki, czy wigofilu, czy jakieś włókniny. Ja akurat w moim przypadku wykorzystam małe kwadraciki wycięte ze zwykłego filcu, takiego jak dzieci noszą do szkoły albo do prac ręcznych, czy jakichś kreatywnych. Tak samo robię nacięcia. Muszę sobie zaznaczyć, w którym miejscu, ale tak powinnam trafić.
Nożyczkami może będzie łatwiej. Jest na tyle miękki, że się rozrywał. Dobra, jest. Bierzemy blaszki. Możemy sobie pomóc nożyczkami. Przesunę to, bo klej może jeszcze nie wysechł, żeby mi się nie przyklejało do tkaniny zewnętrznej. Mamy zamontowane blaszki i żeby zabezpieczyć, żeby nie zahaczyło albo w jakiś sposób nie uszkodziło drugiej części torebki, ja zabezpieczam te metalowe części. Na filmikach często tych wszystkich amerykańskich, angielskich wykorzystywana jest tak zwana duct tape, czyli taśma montażowa, taka właśnie do wielorakiego zastosowania. Myślę, że można się w taką zaopatrzyć, ale ja wykorzystuję na przykład plaster medyczny, taki do wykonywania opatrunków. Raz nawet przyklejałam takimi taśmami do tejpowania i też się świetnie sprawdziło. Ładnie się przykleiło, ładnie zabezpieczyło. Super. To jest najzwyklejsza taśma z apteki. Dobra, pięknie, naprawdę, bardzo ładnie trzyma. To samo, tylko że tym razem z żeńskimi częściami zapięcia. Tak samo postępujemy z drugą częścią naszej torebki. Mamy gotowe już elementy. Mamy gotową część zewnętrzną z żeńskimi zapięciami magnetycznymi oraz wewnętrzną z męskimi. Kurczę, ciągle mi się myli, ale wiadomo o co chodzi. Co się stało? To się stało, że okazało się, że nie wiem z jakich przyczyn jedna część jest trochę krótsza. Całe szczęście jest to. Musiałam albo coś źle zszyć, albo źle posklejać, albo wyciąć. Wszystko możliwe. Ale to nam nie przeszkodzi w tym, bo skleimy sobie to w ten sposób, że będziemy się sugerować klapką. Ona jest najważniejsza. A ta część będzie po prostu troszeczkę niżej, co w żaden sposób w niczym nie przeszkadza. Naprawdę. Więc zabieramy się za klejenie. Na tym etapie wielkość pędzla na pewno nam ułatwi pracę. Ale zapach nieprzyjemny, naprawdę. Pamiętajcie, żeby kleić w dobrze wentylowanych pomieszczeniach albo gdzieś na zewnątrz, bo nieprzyjemnie. Chyba następnym razem będę musiała jakąś maskę sobie zorganizować. Ok, jedna część posmarowana. Mamy obie części posmarowane. Po odczekaniu chwili będziemy je sklejać razem. A w moim przypadku muszę pamiętać, najważniejsze, żeby klapki mi się spasowały. No i w sumie krawędzie, a ta dolna część to już nie musi być tak idealnie. Chyba wstanę.
Dobrze, teraz rozprasować trzeba. Wróciłam już do swojej pracowni. Mam gotowy cały panel, który tworzy body torebki. Musiałam niestety go zostawić na co najmniej dobę, żeby wywietrzało. Odkryłam też, dlaczego element podszewkowy wyszedł mi krótszy. Niestety nie przepracowałam tego przed skrojeniem, a przyklejając żelazkiem usztywnienie, no niestety trochę mi się ten poliester wstąpił, więc no to musiała być ta przyczyna, bo później robiłam próbę i rzeczywiście on miał dosyć dużą kurczliwość pod wpływem temperatury. Żeby dodatkowo zabezpieczyć tą część, to zrobiłam tutaj przeszycie. No i teraz będziemy przechodzić do kolejnych etapów. Kolejnym etapem jest przygotowanie klinów bocznych. W instrukcji jest podany przykład z podklejaniem taśmą dwustronną, ale myślę, że bez problemu możemy zszyć te kliny, po prostu elementy obu klinów na szerokość około 6,5-7 mm, czyli tak standardowo, i wtedy uzyskamy taki wymiar, jak potrzebujemy, czyli 4,5 cala na 4,75. Żeby sprawdzić to, albo możemy sobie to policzyć, czy udało nam się takie wymiary uzyskać, albo warto też zaopatrzyć się w miarkę, gdzie z jednej strony mamy cale, z drugiej strony centymetry. Jest teraz jest spokojnie dostępna w sprzedaży, więc nie ma z tym problemu. Obcinamy narożniki. Możemy wkleić sobie tutaj taśmę dwustronną, żeby nam to wyszło bardziej płaskie. Odwracamy na drugą stronę. Jeżeli ktoś ma ochotę, to w ogóle możemy to posklejać klejem. Wypychamy narożniki nożyczkami. Podobnie postępujemy z drugą częścią. Gdy już mamy gotowe kliny boczne, przechodzimy do etapu szycia kieszeni. I tak potrzebny będzie nam zamek 8 cali i zaczniemy od paneli wewnętrznych. Można sobie pozaznaczać środki. Ja już zmieniłam stopkę na stopkę do szycia zamków. Chociaż myślę, że nie ma potrzeby, żeby aż tak płytko go wszywać. Zauważcie, że wszyłam to prawą stroną do lewej strony zamka. Po prostu będzie takie eleganckie wykończenie wewnątrz.
Tak samo postępujemy z drugą częścią. Mamy bardzo ładne wnętrze kieszeni. To jest wierzchnia część kieszeni, tą możemy odłożyć. I w instrukcji jest, aby wyciąć tą część. Sprawdziłoby się to przy niesiepiących tkaninach, natomiast poliester wodoodporny niestety po jakimś czasie będzie nam sprawiał problemy. Zostawiłam też te trójkąty, bo później jak będziemy to ostatecznie zszywać, to żeby móc je znowu nie zostawiać surowego brzegu. Więc najprostszym sposobem będzie pozostawić to. Nie wycinając, tylko zrobić takie nacięcie przez środek, trójkąciki. I po prostu albo spróbować jakoś w jakiś sposób to zaprasować do środka, albo podkleić taśmą dwustronną. Myślę, że jednak chyba ta taśma dwustronna będzie tutaj najrozsądniejszym rozwiązaniem. Podkleiłam już to taśmą dwustronną. Moja taśma to jakaś taśma zamówiona bodajże na Amazonie. Staram się nie szyć po taśmie, bo ciężko jest dostać taką, która rzeczywiście nie zostawia śladów na igle, co jest niebezpieczne dla maszyny. Obecnie czekam na inną. Zobaczymy, jak przyjdzie, czy będzie lepsza. Oczywiście dam Wam wtedy znać, czy polecam, czy nie polecam. No i zakładamy. Trzymak trzyma w miarę ładnie. No ale to oklejanie igły nie zawsze jest dobre dla maszyny. Trzeba sobie przeanalizować, co jest dla nas w danym momencie korzystniejsze. Dobra, jako tako. No, jest jak jest. No ale dzięki temu będziemy mieli ładnie zabezpieczone krawędzie. Zabezpieczymy tutaj jeszcze końcówki zamka. Przyszyję je kilka razy. Możemy też opalić końcówki, żeby nam to tak nic się nie pruło. O,
Taśma się przykleiła do stołu. No trudno. Dobra, na tyle ile się dało, posklejałam to taśmą dwustronną i przykleiłam do zamka. Teraz będziemy to zszywać. Ewentualnie podczas zszywania już ręcznie będę sobie to układała. Ok, i mamy gotowe. Kolejnym etapem jest zamknięcie wewnętrznej części kieszeni. Po prostu musimy ją przeszyć w ten sposób. Ja zacznę od dołu, żeby mi się... Można wszystko spiąć, ale można też robić to tak jak ja na żywca. Dlatego zacznę od spodu, żeby później po prostu mi się nie porozsuwało. Jest ok. Już mamy piękne wnętrze naszej kieszonki. Myślę, że można by było mimo wszystko trochę dociąć te końcówki zamka, żeby nam się łatwiej później zszywało to z klinem. Ok. I tak, naszym zadaniem jest teraz zaszyć to naokoło. Ta część, jak już wcześniej Wam wspominałam, zostawiłam ją nieobciętą. W instrukcji jest po prostu pokazane, żeby to szyć na surowo. Ja jednak podłożę sobie na całej, no nie na całej długości, ale podłożę sobie pod spód tutaj, żeby nie mieć surowych brzegów, te trójkąty do środka, a tutaj zostawię surowe. Obetnę troszeczkę tą kieszeń wewnętrzną, żeby swobodnie móc podłożyć i pospinać tą kieszeń zewnętrzną. Kieszonkę mam pospinaną. Podłożyłam pod spód te elementy, których wcześniej nie wycięłam, żeby nie mieć tutaj surowego brzegu. Z jednej i z drugiej strony. Podłożyłam spód, ale żeby to zrobić, to musiałam jak wcześniej obciąć trochę wewnętrzną kieszeń, ten nadmiar zapasu. Te części zostawiłam bez podłożenia, bo one i tak będą zakryte. I teraz zszywamy stosunkowo blisko krawędzi, szczególnie tam, gdzie było podkładane. Obetnę te nitki, mnie to zawsze denerwuje, takie latające nitki.
No i mamy gotową kieszonkę. Teraz zajmiemy się takim dosyć trudnym etapem. Będziemy łączyć kliny z kieszenią. Zaznaczyłam sobie tutaj środki ołówkiem obu, a z tej strony mało widoczne to są ślady, bo ciężko, nie chciałam czymś takim niezmazywalnym ich zaznaczać, ale tak delikatnie sobie zaznaczyłam, do którego momentu szyjemy w pionie i od którego etapu zwężamy, zjeżdżamy do środka szyjąc. Więc będę teraz próbowała w miarę dobrze to pospinać, tak żeby złapało nam, żeby kieszeń się nie wysunęła. I pospinam to. Ok, i szyjemy w ten sposób. Do tego momentu, gdzie sobie to zaznaczymy pionowo i gdzieś do, tak tutaj. I od tego momentu do zgubienia. Na około 7 mm, 6,5-7. Ok. Mamy zszyte. I to tak samo robimy z drugą częścią. Mamy już wszyte panele boczne, bardzo ładnie to wygląda. Wszystko dało się uchwycić. I teraz będziemy te panele zszywać w ten sposób, w tym miejscu. Ja sobie wcześniej zaznaczyłam dokładnie 4,5 cala odmierzyłam, żeby mieć pewność, że to później będzie pasowało nam do głównego body. Czemu to jest istotne? Ponieważ ta część, do której będziemy przyszywać, po prostu będzie dzielona też, oznaczana na wysokości 4,5 cala i 9 cali, więc wszystko musi nam się idealnie zgrać, więc tutaj też sobie pozwoliłam to zaznaczyć, żeby na pewno błędu nie popełnić. Możemy sobie spiąć te panele, żeby nam nic tam się nie poprzesuwało. I po prostu będziemy je zszywać tak, żeby ta odległość miała dokładnie 4,5 cala z jednej strony i z drugiej strony. I zszywamy w tym miejscu. Mamy już gotową kieszeń z zaszewkami, z tymi bocznymi panelami, z klinami. Tutaj mamy główne body. Zaznaczyłam na tej części odcinki 4,5 mm, 4,5 cala i po prostu w ten sposób będziemy musieli to teraz połączyć. Najłatwiej chyba spiąć klipsami. Gdy już mamy spiętą torebkę, wszystkie elementy połączone, to zabieramy się za szycie w ten sposób, że zaczynamy od jednej strony bądź od drugiej, jak nam to wyjdzie, jak będzie nam wygodniej, i po prostu naokoło jedziemy łącznie z klapką i wracamy tu. Myślę, że chyba najłatwiej będzie, jeżeli to zrobimy w ten sposób. Jadąc w ten sposób w maszynie, bo jak zobaczmy. Tak może być niewygodnie. Od tej strony na pewno będzie łatwiej.
I tak, udało się. Gia gotowa. Można, proszę bardzo, tak wygląda w środku. Na tym etapie można dodać uchwyty. Mogą to być jakieś gotowe zaczepy montowane z tyłu. Może to być jeden uchwyt i wtedy będzie na zasadzie funkcjonował jak taka kosmetyczka czy taka torebeczka koktajlowa do ręki. Można zamontować dwa uchwyty. W tej G akurat nie korzystałam z gotowych uchwytów, natomiast przygotowałam drobne paseczki, króciutkie paseczki, zamontowałam je z obu stron nitami, a przepuściłam pasek cieniutki i zawiązałam na końcu supełek. W zależności od tego, jaką tkaninę wybierzemy, taki efekt osiągniemy. Może być bardziej wystrzałowe, może być bardziej codzienna, ale myślę, że jest naprawdę urocza.